Jujutsu Kaisen. Anime ocenione na 8,63 przez lekko ponad 1,5 miliona osób. Anime ma 24 odcinki i było emitowane w okresie 3 październik 2020 do 27 marca 2021. Producentami są Mainichi Broadcasting System, Toho Animation, Shueisha i kilka innych. Czy anime jest warte obejrzenia? Czy ogromna popularność i wysoka ocena tego tworu jest według mnie zasłużona? Czy jakkolwiek mnie ten twór zainteresował? Cóż, zobaczymy. Witam serdecznie, z tej strony Kariot i witam w kolejnym filmie na tym kanale. Dzisiaj porozmawiamy sobie o wrażeniach z anime. Anime, które dość często mi polecano, mówiono mi, że jest naprawdę dobre i powinienem się za to jak najszybciej wziąć. Jak widać, nie śpieszyło mi się i dopiero 3 lata po premierze wziąłem się za to i przyznam, że nie wiedziałem nawet czego się spodziewać, ani też nie znałem fabuły lub historii. Także zacząłem to oglądać, nie mając bladego pojęcia, co to jest i o czym to jest. Opowiedzmy sobie zatem na początek, o czym w ogóle jest to anime. Jujutsu Kaisen to anime o tak zwanych czarownikach Jujutsu, których zadaniem jest wypędzanie czy egzorcyzmowanie klątw, które przybierają różne postaci, od jakichś zdeformowanych potworów po bardziej humanoidalne istoty. Są różne klasy potworów, od tych słabych, które nie mają większych wpływów na ludzi i otoczenie, po potężnych, którzy potrafią zmieniać pogodę czy zniszczyć doszczętnie budynki. Na początku historii poznajemy Itadoriego Yuji, który ma ogromną siłę, potrafi szybko biegać i ogólnie jest jakimś wynaturzeniem pod względem fizycznym, a który nie jest świadom, że coś takiego jak klątwy istnieje. Wszystko się zmienia przez klub okultystyczny, do którego uczęszcza. Dwójka członków tego klubu odnalazła dziwny artefakt, odcięty palec, który należał do najpotężniejszego demona, czyli do Ryomena Sukuna. Sprawa wymknęła się spod kontroli, gdyż jakaś klątwa chciała zabrać ten palec i ta dwójka była w niebezpieczeństwie. Wtedy to pojawił się Fushiguro Megumi, który chciał pokonać klątwy, ale Yuji poszedł z nim i podczas walki połknął ten palec. Smacznego, Yuji. Efekt był taki, że demon, o którym mówiłem, na chwilę przejął jego ciało, ale nasz główny bohater bez problemu mu się opierał. Potem pojawił się największe bożyszcze kobiet, które oglądają to anime, czyli Gojo Satoru, który zrobił porządki i postanowił zająć się naszym Yujim, gdyż stanowił on zagrożenie dla otoczenia i świata, ale białowłosy bohater chce mu pomóc. I generalnie historia opiera się na tym, że Yuji dołącza do czarowników, pokonuje klątwy, a przy okazji stara się nie zginąć. Dodatkowo dochodzi kwestia zdobywania palców Sukuny, gdyż inne klątwy chcą je dla siebie, by stać się potężniejsze. Nie walczy on sam, bo utworzył on drużynę z wcześniej wspomnianym Megumim oraz bohaterką, która nazywa się Kusagi Nobara. Szczerze to nie było dla mnie zbytnim zdziwieniem, że dość szybko ta grupka trafiła na klątwę wyższej klasy, która rozjebała ich bez większego problemu. Jakby to jest takie częste w serialach czy grach, że jakoś mnie to nie dziwi, że młoda i nowa grupka głównych bohaterów dostaje misję pierwszą czy drugą. Na początku nic nie świadczy, że będzie ciężko, po czym pokazuje się jakiś przejebany wróg i co? I nagle główny bohater dostaje jakiegoś boosta mocy i rozwala ją. Zajebiście to było pokazane, nie powiem nie, ale nadal, widziane wiele razy. Przyznam, że walki to dla mnie naprawdę kawał dobrej roboty, zwłaszcza podczas rywalizacji między szkołami, a tam możemy zobaczyć kawał naprawdę dobrej animacji i efektów podczas walk. Mój serdeczny przyjaciel mówił mi, że ta walka jest naprawdę zajebista i miał rację. A mówię tu o walce, gdzie brał udział Yuji, Todo Aoi oraz tajemnicza klątwa związana z naturą, która nazywa się Hanami. To była naprawdę zajebista walka i oglądałem ją z ogromnym zainteresowaniem. Zwłaszcza przez ciekawą zdolność Todo, czyli zmiana miejsc, np. siebie z inną osobą lub inną osobę jeszcze z kimś innym. Tak zwane boogie-woogie. Cudowna nazwa. Ogólnie jeśli chodzi o postacie, to ogromnie mi się podobały. Trudno mi to powiedzieć, kogo najbardziej polubiłem, ale chyba nie będzie zaskoczeniem, jak powiem, że najbardziej polubiłem Gojo. Przez swoją ogromną moc, ale i przez swoje poczucie humoru. Oprócz niego polubiłem Inumakiego Togę, który według mnie ma naprawdę ciekawą moc, ale i niebezpieczną dla niego samego. Za pomocą głosu może on rozkazywać innym, ale jeśli zacznie tego nadużywać, to może sobie zniszczyć gardło. Jeśli chodzi o wrogów, to przyznam, że tutaj najbardziej spodobał mi się Mahito. Niebieskowłosy sadysta, psychopata, manipulator oraz klątwa, która jest naprawdę potężna i która sama chyba nie do końca zna limit swojej mocy. Uwielbia bawić się ludźmi, manipulować nimi, nie ma problemu, by ich po prostu zabić i nawet przerabia ich na swoje marionetki czy pupilki. To naprawdę kawał złego skurwysyna, ale za tego właśnie uwielbiam. W tym anime mamy sporo walk, mamy sporo intryg w samej szkole, mamy tutaj wiele tajemnic i mamy tu po prostu naprawdę dobrą historię, postaci i wiele innych rzeczy. Podziwiam fakt, że anime osiągnęło aż taki sukces, bo uważam, że to anime jest naprawdę
nawet dobre, ale nie spodziewałbym się, że to będzie aż tak chętnie oglądane. A właśnie w trakcie emitowania jest drugi sezon i gdy zostanie ukończony, to się wezmę za niego. Jestem ciekaw, czy również mnie tak zaciekawi. Okej, przejdźmy do małego podsumowania. Fabuła. Fabuła jest naprawdę ciekawa, najbardziej mi się podobał moment z turniejem między szkołami, bo obie grupy były naprawdę ciekawe i posiadały ciekawie napisane postacie z interesującymi mocami. Oczywiście walki z klątwami też mi się podobały w historii, ale jakoś ten turniej mnie najbardziej zaintrygował. Audio. Niestety nie zwróciłem większej uwagi na kwestię audio, także powiem swoje klasyczne jest. Kreska. Naprawdę ładna grafika, zajebiste efekty wizualne podczas walki, estetycznie wszystko zrobione, więc pod tym względem jest według mnie naprawdę dobrze. Podsumowując, Jujutsu Kaisen to anime o ogromnym sukcesie z bardzo dobrymi ocenami i ja do tych dobrych ocen dorzucam swoją, bo jest to naprawdę kawał dobrej produkcji, przy której się nie nudziłem, a mogłem się pośmiać, mogłem być zaskoczony oraz mogłem się wciągnąć, więc naprawdę mi się podobało. Czekam aż drugi sezon wyjdzie cały, a na mnie czeka bodajże jeszcze film. Polecam wam serdecznie to obejrzeć, bo naprawdę warto. Także to tyle. Dziękuję za oglądanie, dziękuję za poświęcony czas i życzę miłego oglądania. No hej, chciałbym Was zaprosić serdecznie do linków znajdujących się w opisie. Przede wszystkim do mojego kanału na Twitchu oraz do mojego serwera na Discordzie. Serdecznie zapraszam i pa!